Cześć, witam Was na kanale SmartTest. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do recenzji bardzo ciekawych słuchawek gamingowych. Są to słuchawki marki Genesis, model Radon 800. Słuchawki wyposażone w dźwięk przestrzenny 7.1, odpinany mikrofon. Słuchawki są ultra lekkie, no i posiadają przetworniki 40 mm, które naprawdę świetnie grają. Świetnie sprawdzają się nie tylko właśnie w grach wideo, ale również podczas słuchania muzyki, czy też oglądania filmów wideo. Ok, na początek może zobaczmy sobie, co otrzymujemy w zestawie. I w zestawie, jak widzicie, mamy słuchawki, mamy dodatkowe nauszniki materiałowe, ponieważ na słuchawkach mamy nauszniki wykonane z ekoskóry. Następnie instrukcja obsługi, przewody. I tutaj zobaczcie, słuchawki są słuchawkami hybrydowymi, czyli mamy przewód USB, USB-C. To jest pierwszy sposób podłączenia tych słuchawek poprzez złącze USB komputera. Drugi przewód, tym razem zakończony złączem jack. Z tej strony mamy też USB typu C, czyli możemy sobie podłączyć na przykład smartfona, jakieś pady, konsole za pomocą tego złącza do tych słuchawek i też w ten sposób sobie te słuchawki wykorzystać, czyli dwa sposoby podłączenia, po USB i poprzez jack, czyli jak widzicie słuchawki hybrydowe. No i w zestawie mamy jeszcze adapter, przejściówkę. Jeżeli na przykład z Waszego komputera macie wyjście dźwięku osobno dla słuchawek, osobno dla mikrofonu, to taką przejściówkę mamy już w zestawie. I w zestawie jest mikrofon do tych słuchawek, mikrofon, który jest, jak widzicie, wypinany na złączu jack, czyli jeżeli słuchacie muzyki, oglądacie filmy, to mikrofon możecie odpiąć, wówczas słuchawki będą jeszcze bardziej wygodne. Natomiast do gier wideo, do jakichś tutaj telekonferencji, rozmów poprzez komunikatory, wówczas wpinamy sobie mikrofon. W zestawie jeszcze jest takie etui podróżne, do którego możemy schować słuchawki, schować sobie akcesoria podczas przenoszenia. Tak więc jak widzicie, bardzo kompletny zestaw. Teraz sobie przejdźmy do budowy i wykonania słuchawek Genesis Radon 800. Przede wszystkim pierwsze, co się rzuca w oczy, to bardzo małe gabaryty tych słuchawek. Zobaczcie, jeżeli sobie położę je na dłoni, to praktycznie one mi się w tej dłoni mieszczą, czyli jedne z najmniejszych słuchawek gamingowych, jakie do tej pory miałem okazję testować. Jeżeli chodzi o pałąk, to zobaczcie, bardzo elastyczny, możemy go tutaj dowolnie wyginać. Bardzo solidna konstrukcja. Pałąk oczywiście jest regulowany, czyli zobaczcie, możemy go rozsuwać i wewnątrz mamy połączenie metalu z tworzywem tutaj sztucznym pośrodku, co oczywiście też wpływa na bardzo właśnie dużą wytrzymałość i tutaj sztywność tej konstrukcji. Same nauszniki, zobaczcie, one są regulowane, możemy je odginać, możemy je złożyć w ten sposób. W drugą stronę delikatnie też się wyginają. No i oczywiście mają też regulację tutaj, jak widzicie, góra-dół, dzięki czemu świetnie dopasowują się do naszych uszów. Same nauszniki, jak widzicie, są dość duże. Pamiętajcie, że mamy tutaj przetworniki 40 mm wewnątrz. No i jeżeli chodzi o wymiary tych nauszników, to jest 60 na 40 mm, głębokość około tutaj 20 mm. Tak więc myślę, że bez problemu te słuchawki będziecie w stanie dopasować do każdego ucha. Każde ucho powinno Wam się tutaj zmieścić w tych słuchawkach. Ta ekoskóra, którą są te słuchawki obszyte, jest bardzo delikatna, miękka i świetnie przede wszystkim przylega do głowy. Dzięki czemu mamy nie tylko duży komfort użytkowania, ale też świetne tłumienie dźwięków otoczenia. Oczywiście, jeżeli nie lubicie tych nauszników skórzanych, bo wiadomo, szczególnie w lecie powoduje to pocenie się tutaj głowy uszu, to mamy w zestawie, jak widzicie, dodatkowe nauszniki z miękkiego materiału, bardzo przewiewnego. One oczywiście będą nieco mniej izolowały dźwięki otoczenia niż te nauszniki skórzane, ale też powiem Wam, że naprawdę świetnie się sprawdzają. No i co ważne, mamy już je w zestawie, czyli nie musimy dodatkowo takich nauszników kupować. Teraz jeżeli chodzi o pozostałe elementy tych słuchawek, to zobaczcie, tutaj ten pałąk od góry jest też obszyty ekoskórą.
Zobaczcie może, jak ten pałąk tutaj wygląda z boku. On ma grubość zaledwie 1,5 cm, czyli praktycznie chyba najmniejszy pałąk, jaki możemy spotkać w słuchawkach gamingowych. Teraz jeżeli chodzi o złącza, to zobaczcie, w tym miejscu mamy złącze do podłączenia mikrofonu, czyli wpinamy po prostu sobie mikrofon do złącza jack. Tak to wygląda. Mikrofon jest oczywiście tutaj regulowany, czyli możemy sobie tutaj regulować nachylenie tego pałąka, wyginać go tutaj w dowolną stronę. Następnie mamy wejście na któryś z tych przewodów do podłączenia urządzeń zewnętrznych, czy do komputerów poprzez złącze USB, czy też na przykład telefonów poprzez złącze jack. Co dalej? Pokrętło do regulacji dźwięku. I tutaj możemy sobie regulować siłę dźwięku w samych słuchawkach. Oczywiście nie sterujemy dźwiękiem w naszych urządzeniach mobilnych, tylko dźwiękiem w samych słuchawkach. I co ważne, ta regulacja działa zarówno po podłączeniu urządzeń za pomocą przewodu USB, jak też przewodu jack. Przycisk mechaniczny w tym miejscu jest to przycisk do wyciszenia mikrofonu słuchawek, czyli jeżeli podczas gry chcemy szybko wyciszyć mikrofon, to po prostu jednym przyciśnięciem mamy go wyciszonego, więc też wszystko pod ręką, bardzo dobrze rozmieszczone. Słuchawki, jak przystało na słuchawki gamingowe, są podświetlane na kolor czerwony. To podświetlenie jest na obu tutaj muszlach słuchawek. Natomiast jedna uwaga, podświetlenie działa tylko jeżeli podłączamy urządzenia poprzez ten przewód USB. Natomiast jeżeli oczywiście podłączymy sobie słuchawki poprzez przewód jack, to takiego podświetlenia wówczas nie mamy. No i teraz najważniejsza waga tych słuchawek. Uwierzcie mi, te słuchawki ważą zaledwie 179 gramów, więc praktycznie są nieodczuwalne na głowie, co przekłada się na bardzo duży komfort ich użytkowania. Możemy przez wiele godzin z tych słuchawek korzystać i tak naprawdę nie odczujemy żadnego zmęczenia. I skoro jesteśmy przy budowie i wykonaniu tych słuchawek, to może jeszcze zobaczmy sobie tą specyfikację techniczną. Oczywiście tutaj najważniejsza cecha to jest ten dźwięk przestrzenny 7.1. Następnie tutaj ważna informacja to przetworniki 40 mm, o tym Wam już wspominałem. Następnie pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 000 Hz. Co dalej? Mamy dynamikę 116 dB, impedencję 32 ohmy. Jeżeli chodzi o pasmo częstotliwości mikrofonu tutaj w tym miejscu, to jest od 100 Hz do 10 kHz. I tutaj długość przewodów jeszcze jest podana, czyli tych przewodów, które widzieliście do podłączenia urządzeń zewnętrznych do tych słuchawek. Ta długość to jest 1,8 metra, czyli bardzo długie przewody. Mikrofon czułość minus 42 dB. I teraz zobaczcie sobie aplikację do zarządzania tymi słuchawkami. Oczywiście aplikacja działa tylko na komputerach PC. Tak ona wygląda. I tutaj mamy zarządzanie właśnie głośnikami oraz zarządzanie osobno mikrofonem. Przy głośnikach mamy regulację głośności. Możemy też regulować osobno prawy, lewy kanał, czyli tutaj zarządzać tym balansem. Przy mikrofonie mamy regulację siły działania mikrofonu oraz możemy też skorzystać z odsłuchu mikrofonu w naszych słuchawkach, czyli tutaj dodatkowa, myślę, że również przydatna funkcja. Teraz jeżeli chodzi o same słuchawki, klikając prawym klawiszem myszy na ikonie słuchawek głośnika, mamy kontrolę głośności, czyli to co widzimy teraz, następnie częstotliwość próbkowania i tutaj możemy ją zmienić z 48 Hz na 44,1 kHz. Następnie mamy equalizer, czyli możemy tutaj zarządzać, ręcznie sobie regulować dźwięk w naszych słuchawkach. Możemy też wybierać style muzyki, jeżeli słuchacie oczywiście muzyki z komputera. Następnie efekt środowiska. To są takie efekty dźwiękowe, które mogą się Wam przydać, na przykład efekt hali koncertowej, efekt podwodny, tutaj efekt łazienki i tak dalej. Dalej mamy zarządzanie dźwiękiem 7.1, czyli tym dźwiękiem wirtualnym i to najbardziej oczywiście przydaje się w grach wideo. Dzięki właśnie temu dźwiękowi przestrzennemu
bardzo dobrze słyszymy wszystkie efekty w grach, kroki przeciwników z różnych kierunków, wystrzały i tak dalej, więc warto tutaj z tej funkcji oczywiście korzystać. Następnie mamy Xera Sync FX, zmiana wysokości tonów. Możemy tutaj tą funkcję włączyć, możemy te tony obniżyć, zwiększyć. Możemy też włączyć zanikanie głosu i tutaj też możemy tą funkcję regulować. I ostatnia funkcja to jest dźwięk surround, który możemy sobie tutaj włączyć lub też wyłączyć w zależności od potrzeb. Jeżeli chodzi o ustawienia mikrofonu, to tutaj również ta kontrola głośności, którą widzieliście, częstotliwość próbkowania również możemy zmieniać. Też mamy dostęp do opcji Xera Sync FX i tutaj na przykład możemy włączyć echo mikrofonu lub też możemy zmieniać głos. Mamy takie magiczne głosy, tak zwane potwór, kaczka z kreskówek, mężczyzna, kobieta, czyli możemy sobie zmieniać nasz głos za pomocą tej aplikacji. A teraz macie okazję posłuchać, jak pracuje mikrofon w słuchawkach Genesis Radon 800. W tym momencie mam założone słuchawki, mam mikrofon przybliżony do twarzy. No i słyszycie mój dźwięk właśnie rejestrowany za pomocą tego mikrofonu. Właśnie w ten sposób będą Was słyszeli Wasi rozmówcy, Wasi tutaj przeciwnicy w grach wideo. Tak więc myślę, że jeżeli chodzi o tą jakość dźwięku, to chyba nie ma powodów do narzekań. No i teraz chyba najważniejsze, czyli jakość dźwięku, jaką oferują słuchawki Genesis Radon 800. Oczywiście nie jestem Wam tego w stanie pokazać na żywo, mogę Wam tylko powiedzieć, jakie są moje odczucia z korzystania z tych słuchawek. No i teraz tak, jeżeli chodzi o dźwięk w grach wideo, bo oczywiście są to słuchawki gamingowe, to przy wykorzystaniu właśnie tutaj tego dźwięku przestrzennego 7.1 muszę powiedzieć, że naprawdę jakość dźwięku jest świetna. Słuchawki nie są jakoś przesterowane, nie ma tutaj jakichś nadmiernych basów. Mamy świetne pozycjonowanie, to co Wam już wspominałem wcześniej, czyli bardzo dobrze słyszymy wszystkie wybuchy, kroki nadchodzące z różnych kierunków, różne efekty dźwiękowe, dzięki czemu możemy być zawsze kilka kroków przed przeciwnikiem. No i myślę, że to chyba właśnie w grach wideo jest najważniejsze. Teraz jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, tutaj również muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie mnie te słuchawki zaskoczyły. Przede wszystkim mamy tutaj świetną szczegółowość, jeżeli chodzi o wysokie i średnie tony. Tutaj oczywiście ten bas nie jest jakiś szczególnie mocny, tutaj można powiedzieć na takim umiarkowanym poziomie, ale mi to osobiście akurat nie przeszkadza, nie są to słuchawki dla audiofili, więc też nie oczekuję tutaj jakiejś super jakości dźwięku, natomiast bardzo przyjemnie się słucha muzyki na tych słuchawkach, głośność maksymalna jest na wysokim poziomie, wokale bardzo dobrze są słyszalne, bardzo dobrze te słuchawki sprawdzają się też do takiego codziennego słuchania muzyki. No i też świetnie wypadają na przykład podczas oglądania filmów, ponieważ mamy tutaj też te wokale bardzo wyraźne. No i ten dźwięk przestrzenny, jeżeli oglądamy właśnie z komputera z włączonym tym dźwiękiem 7.1, to naprawdę robi bardzo pozytywne wrażenia. No i czujemy się tak, jakbyśmy tutaj oglądali filmy na przykład w sali kinowej. Tak więc również do oglądania materiałów wideo, filmów też bardzo ciekawa propozycja. Tak więc moim zdaniem, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, czy to podczas słuchania muzyki, oglądania filmów, czy też grania w gry wideo, naprawdę bardzo dobre słuchawki. Tak więc podsumowując, jeżeli chodzi o słuchawki Genesis Radon 800, to muszę przyznać, że bardzo pozytywnie mnie te słuchawki zaskoczyły. Słuchawki świetnie wykonane, bardzo lekka konstrukcja, chyba najlżejsze słuchawki gamingowe, jakie do tej pory pojawiły się na rynku. Bardzo cienki, ale wygodny pałąk, dobrze wykonany, świetne nauszniki, idealnie dopasowują się do kształtu głowy. Mamy tą bardzo dużą regulację, słuchawki też nie cisną w głowę, praktycznie nie odczuwamy, że te słuchawki mamy na uszach, tak więc to jest duży atut. Wypinany mikrofon, czyli jeżeli chcemy oglądać filmy, słuchać muzyki, możemy wypiąć ten mikrofon, nie będzie nam przeszkadzał. Słuchawki mają budowaną kartę tutaj muzyczną,
I są to słuchawki hybrydowe, czyli możemy podłączyć zarówno je do złącza USB naszego komputera poprzez przewód USB lub też podłączyć je za pomocą przewodu zakończonego złączem jack, na przykład do smartfonów, tabletów, konsol do gier, czyli mamy możliwość tak naprawdę podłączenia tych słuchawek do każdego urządzenia. Podświetlenie gamingowe, które działa tylko po podłączeniu przewodu do komputera po USB. No i oczywiście świetna jakość dźwięku, o czym już wspominałem, zarówno podczas oglądania filmów, grania w gry wideo, czy też słuchania muzyki. Tak więc jeżeli szukacie małych, lekkich, ale świetnie grających słuchawek, to myślę, że Genesis Radon 800 będzie bardzo dobrą propozycją. Tym bardziej, że słuchawki obecnie nieco potaniały. Możecie kupić je już poniżej 200 zł. Tak więc wydaje mi się, że jest to na chwilę obecną jedna z najciekawszych propozycji. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Ja Wam oczywiście dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!